Hubert? Hej, Hubert! Dziecko, hej! Hej! Hubert! Hej! Czemu ty nie... Piotrek! Dziecko! Dziecko, nie wiem! Co mu jest? Hubert! No dzwoń po pogotowie, no co tak stoisz? Dziś w odcinku córeczka klientki traci przytomność. Marzena! Boże, Marzena, szybko! Boże, Laura! Dzwoń pod 112. No już, no. Marzena udziela Atkowi sercowych porad. Myślę, że warto, żebyś dał Alinie coś, czego ona nie ma. Czyli co? Czego nie ma Alina? Czego oczekuje? Nie wiem, no nie wiem. To się dowiedz. Rozwścieczony mężczyzna wymierza sprawiedliwość hurtownikowi. Co tu się dzieje? Zaatakował mnie! To truciciel powinien zgnić w więzieniu! Pan oszalał! Całe miasto o tym mówi, jesteś skończony! Adrian z samego rana czekał na Alinę przed urzędem skarbowym, gdzie pracowała. Chciał po raz kolejny spróbować przeprosić ją za nieporozumienie z Kingą. Cześć. No, Alina, daj spokój, no. To ty daj mi spokój. Ale chciałem porozmawiać, wytłumaczyć. No chyba jednak mamy, wiesz? Grubo się mylisz. Ale... Nie rozumiesz po polsku, spadaj! Nie wiedziałem, jak przeprosić Alinę i przekonać ją, że kinia nic dla mnie nie znaczyła. No, nikt nie lubi dostawać kosza, a to był już któryś z kolei. Pani Jowita, okazjonalna klientka Lombardu, z niecierpliwością czekała na jego otwarcie. Niech się pani tak nie śpieszy, jeszcze zamknięte. Piszą, że od 8, a już 8:10. Przepraszam za spóźnienie. Dzień dobry. To pani tu pracuje? Tak, od niedawna. A co z panią Angeliką? Nie ma tu już jej? Nie, jest, tylko pracuję w inne dni. A, to dobrze, bo ona jest w porządku, bardzo w porządku. O, szef już jest. No, też spóźniony. A te kwiaty to chyba dla mnie, za oczekiwanie. A, żeby pani wiedziała, za spóźnienie dla pierwszej klientki, proszę. Dziękuję. Ja pani pomogę z tym. A, dziękuję. Adek z kwiatami? Od razu przeczułam, że jest jakieś drugie dno. Albo był umówiony na randkę, albo nie wyszedł mu jakiś podryw. Chcę to wszystko sprzedać. Część rzeczy jest stara, ale sokowirówka i urządzenie do gotowania na parze są praktycznie nowe. Muszę się ich pozbyć. Przeprowadzamy się do nowego mieszkania. Ale co, chce pani sprzedać nowe sprzęty? No te były kupione z myślą o mężu. No myślałam, że się trochę weźmie za siebie. Zmężnieje, mięśni nabierze. Ale gdzie? On mówi, że z ryb na parze to on najbardziej lubi schabowy. No tutaj go akurat doskonale rozumiem. Co? Taki sportowiec jak ty? Ja myślałam, że ty jesz wyłącznie zdrowe rzeczy. No dobra, no schabowego też lubię. W każdym razie każdy grosz mi się przyda. Wiecie, takie mieszkanie to jest worek bez dna. Kupiła pani, tak? No, interes wypalił, no to trzeba inwestować. A jaki interes? Z bielizną, nową markę wprowadzamy i świetnie idzie. Nawet byliśmy na pokazach mody. Pani kiedyś wpadnie do nas. No to ile za to dacie? Bo ja wiem, no zaraz się zastanowimy. Byle dużo, bo urządzenie mieszkania sporo kosztuje, szczególnie w stylu włoskim. Ludzie chcą mieć coraz lepsze rzeczy, nawet jak ich nie stać. No ale dla nas to dobrze. Mamy ruch w interesie. A o co chodziło z tymi kwiatami? No dałem klientce. No ale nie były dla niej. Tobie też dam następnym razem, jak zasłużysz. A co, któraś nie przyjęła, tak? To ta kinia? Nie, ta druga, ta od figurki. A możesz skończyć to przesłuchanie? Tak, to Alina. A może trzeba było ją jakoś inaczej przeprosić? A skąd wiesz, że chodzi o przeprosiny, co? No przecież inaczej przyjęłaby kwiaty. Dobrze, dziękuję bardzo.
Adek zabiegający o dziewczynę to było coś nowego. Z tego, co widziałam, to zbytnio się nimi nie przejmował. Co, no chce pan nam zabawki opchnąć? Pan zobaczy, jakie ładne. Ostatni krzyk mody wśród dzieci. A ile tego jest? Mam tego całą partię. Co, nie schodzą? Schodzą, ale muszę dać zaliczkę na następne zamówienie. No dobra. No, skąd ja mogę wiedzieć, że pan po nie wróci, co? Odbiorę, no jakże nie. Już jestem dogadany z detalicznymi odbiorcami. No, proszę. Sam nie wiem. Biznesmeni się powinni wspierać. Przyjadę po towar góra za 2 tygodnie. We własnej działalności czasami tak bywa, że trzeba trochę pokombinować. Zgodziłem się pomóc klientowi i przyjąć zastaw. Miałem nadzieję, że na tym nie stracimy. Ile tego jest? 300 sztuk. Wszystko razem warte 12 000. A, ja tam nie wiem, nie znam się na zabawkach. Tu mam dokument. Zamówienie. Dobra, mogę dać panu za to wszystko 6 000. 6? Myślałem, że dostanę co najmniej 8. No niech pani coś powie koledze. No ale jak pan tego nie odbierze, to będziemy mieli problem. Ale odbiorę, no na bank odbiorę. Niech pan da chociaż 7. No dobrze, mogę zgodzić się na 6,5. Deal? No dobra, zgoda, niech będzie. Zabawki to nie jest nasz asortyment, ale w sumie co za różnica. Wszystko można sprzedać. Proszę pana, pomoże mi pan, O bo to Jezu, strasznie jasne. ciężkie. Jasne. O, dziękuję. Dzień dobry pani. Wie pani, kiedyś to ja miałem krzepę, ale teraz to i korzonki, i kręgosłup, a to takie ciężkie. Sama pani widzi. A co pan do nas przyniósł? To jest replika włoskiego anioła z alabastru. A, to do nowego mieszkania, tak? A skąd pani wie? No, pana żona tu była. Moja żona z czym? No, przyniosła kilka gadżetów. Pewnie po to potrzebowała kasy. A, bo ona zaczęła od dekoracji, a przecież najpierw trzeba instalację wykonać. Chyba się troszeczkę pośpieszyła. Ona zawsze od tyłka strony zaczyna. A ja rozumiem pana żonę. Jak jest okazja, to trzeba kupować. Okazja. Proszę pani, na tych okazjach to my wychodzimy jak zabłoczki na mydle. Pani jej nie zna. Przyjęliśmy zastaw. Nie miałem wątpliwości, że żona klienta przyciśnie go w sprawie odbioru tamtego aniołka. Pięć. Proszę bardzo, i to jest umowa dla pana. Dobrze, super. Zgadza się. Wie pani, ja bardzo proszę, uważajcie na tą rzeźbę, nie uszkodźcie jej, bo żona by mnie zabiła. Pan zresztą też by zabiła. Do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Możemy pomóc? Chciałabym zastawić naszyjnik. O mamo, patrz, jaka taka ładna. Rzeczywiście ładna. Kupisz mi? No niestety to jest zastaw. No, nie możemy nic z tego sprzedać. No ale nic się nie stanie, jak się chwileczkę pobawi. No dobrze, ale potem oddamy, okej? Dzieci lubiły przychodzić z rodzicami do Lombardu. Zawsze znajdowały coś, co je interesowało. Tamta mała była wprost urocza. To dziękujemy. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc i zapraszamy po wykup naszyjnika. Dziękuję bardzo. Laura! Laura! Nieźle się u was zabawiła. Zwykle jest dużo głośniej, a teraz nic nie słychać. To zapraszamy częściej. No właśnie, muszę częściej przychodzić. Jezus! Marzena! Boże, Marzena, szybko! Boże, Laura! Dzwoń pod 112. No już, no. Halo, pogotowie? Poproszę karetkę na ulicę Cichą. Jak najszybciej. Gdy zobaczyłem tamtą małą, byłem przerażony.
Nie mieliśmy pojęcia, co się stało. Całe szczęście, że w szkole mieliśmy kurs pierwszej pomocy. Dokładnie wiedziałam, jak mam się zachować. Adek też świetnie się spisał. Kurczę. Dzień dobry. Proszę mi zrobić miejsce koło głowy od razu. Masuj dalej. Przestań. Dobrze, dziewczynka złapała oddech. Dobrze. Czy ona na coś choruje? Coś wiemy o niej? Nie, ale co jest? Ja teraz w tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Musimy ją zabrać szybko do szpitala, dobrze? Dobrze. Zróbcie miejsce. Przenosimy dziewczynkę na noszach. Wszystko resztę już zrobimy w karetce po drodze. Spokojnie, spokojnie. Asekuruj. Wjeżdżamy. Mama z nami? Całe szczęście ratownicy szybko dotarli na miejsce i udało się przywrócić funkcje życiowe małej. Starałam się tego po sobie nie pokazywać, ale najadłam się strachu. Jezu, jestem w szoku. No, co to było? Dzieci mają różne przypadłości. No ale coś takiego? No nie wiem, w szkole też mieliśmy różne niespodziewane sytuacje. Jezu, mam nadzieję, że odratują to maleństwo. No, szkoda dzieciaczka. Dzień dobry. Dzień dobry, czy możemy pomóc? To od was wywieźli tego dzieciaka? Tak, niestety. Co chwilę coś tu się dzieje. No ale to jest zupełnie nie nasza wina. Dziecko musiało być na coś chore. To przykre. Tak, najważniejsze, żeby dziewczynce nic nie było. W czym możemy pomóc? Przydam dobry zestaw. Byłem na mega adrenalinie, no ale musieliśmy wrócić do naszych obowiązków. No co zrobić? Życie toczyło się dalej. Kurczę, Adek, No? możesz mi pomóc? Ja już ci pomagam. Co tam? Widzisz. Dzień dobry. Dobry? Dzień dobry. Co tam pani do nas przyniosła? Mam taką przyczepkę, może jesteście zainteresowani? O, Mąż jeździł nią z bąblem całe zeszłe lato. no super pomysł na rodzinne spędzanie czasu. A gdzie tam rodzinne? Zabierali się sami. A ja sama w domu siedziałam jak ta głupia. No to mogła pani przecież wskoczyć na rower, nie? Ale ja bym wolała pospacerować. Ale dla mojego męża liczy się tylko wyczyn. Po 50 kilometrów dziennie jeździł. No ale 50 kilometrów to wcale nie jest tak dużo przecież. O, Adek, daj spokój z maluchem, taką przyczepką, to jest bardzo męczące. Ale teraz to już jest koniec. Bąbel wylósł z wózka. No pewnie, takie małe dziecko to rowerkiem daleko nie zajedzie. To co, chcecie ją? No dobra, 100 mogę pani dać pod zastaw. Tylko 100? Ale mąż zapłacił 500. No sama pani powiedziała, że mąż robił na niej 50 kilometrów dziennie, tak? Tak, i wie pani co, no pod zastaw, no nie możemy dać więcej. To może co chcecie ją kupić? Nam ona już w ogóle nie jest potrzebna. No dobra, jak tak, to 200 mogę pani dać. No też musimy zarobić. Niech będzie. Rozumiałam kobietę. 50 kilometrów to przecież dla dziecka męczarnia. Faceci czasami nie mają umiaru. Dziękuję. I do widzenia. To by było na tyle. No takim prezentem jej nie przekonasz. Coś jest z nimi nie tak? Ja po prostu myślę, że ona jest inna. Słuchaj, każda dziewczyna lubi błyskotki, tak czy nie? Każda dziewczyna lubi być zaskakiwana. Czy takim naszyjnikiem ją zaskoczysz? No przecież kwiatów nie chciała, no to chyba naszyjnik będzie lepszy, nie uważasz? A co, ty chcesz ją kupić? A co mam zrobić? Taki naszyjnik może zrobić wrażenie na Angelice, ale nie na kobiecie na poziomie. Ej, odczep się od Angeliki, dobrze? Ona jest spoko. Masz rację, nic nie mam do Angeliki, tak strzeliłam. Angelika jest w porządku. Po prostu myślę, że warto, żebyś dał Alinie coś, czego ona nie ma. Czyli co?
No, czego nie ma Alina? Czego oczekuje? Nie wiem, no nie wiem. To się dowiedz. Miałam wrażenie, że Adek chciał pójść na łatwiznę. Żeby zdobyć kobietę, trzeba się trochę postarać. Następnego dnia Marzena wpadła na pomysł, w jaki sposób Adrian mógł przekonać do siebie Alinę. A co to jest? Bilety na balet, a właściwie zaproszenia. Na balet? No tak, no chciałeś przeprosić Alinę, a takim wyjściem możesz jej zaimponować. A, wiesz co, oglądanie facetów w rajtuzach, no to jest poświęcenie. Przede wszystkim to jest niesamowite doznanie. Powiem ci, że znam lepsze. A byłeś kiedyś w teatrze albo w operze? No raz mnie zmusili w podstawówce. No to może warto zrobić drugie podejście. No nie, no bo na samą myśl o tych facetach zniewieściałych, umalowanych, to aż mnie skręca mnie, no. No ale powiem ci coś, tam występują też kobiety. A w tym to występuje taka niesamowita rosyjska solistka, prawdziwa piękność. No to już jest jakieś pocieszenie. No, Alinie na pewno zaimponujesz. Tak myślisz? No mnie byś zaimponował. No to dlaczego sama nie chcesz iść? Chcę, ale mój mąż nie chce. Ale dlaczego? Nie lubi. Chyba nie chce mnie już zaskakiwać. A poza tym chce obejrzeć jakiś mecz. No, w sumie mu się nie dziwię, no też bym wolał oglądać mecz. No to wybieraj. Mecz albo kobieta. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym kupić jakąś biżuterię dla mamy na urodziny. Dobra, to zajmij się już panią. Dobrze. No, zapraszam, proszę się rozejrzeć. No i wziąłem te zaproszenia. Marzena się postarała, a ja pomyślałem, że może ma rację. W sumie to nie miałem nic do stracenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Macie mojego cherubinka? Tam jest. Mój maleńki Gabriel. Mam nadzieję, żeście go nie obtukli. Nie, dobrze go zabezpieczyłam. Co ja mam z tym chłopem, że mi te rzeczy zostawia? Nie wiem, może potrzebował pieniędzy. Mówił coś o instalacji. Instalacje. Po co pchać kasy w instalacje? Ich nie widać. Wie pani, ja się na tym nie znam, no ale to chyba jest ważne. Prąd i tak będzie działał. Nawet jak się nie da złotych czy tam miedzianych kabli. I rury też nie muszą być drogocenne, a wystrój mieszkania jest ważny. No pewnie trzeba się dobrze czuć tam, gdzie się mieszka. No dokładnie. A jak goście też podziwiają, to jeszcze lepiej. No tak, komplementy każdy lubi. Właśnie, nie po to się przeprowadzamy, żeby mieszkać byle jak, za to z drogimi drutami w ścianach. No. Ci faceci to są niereformowalni. Rzeźba jest piękna. Na specjalne zamówienie z Włoch. Zawsze marzyłam o takich aniołkach. Podobno przynoszą szczęście. Ale wie pani, że ja pani nie mogę wydać tej figurki? No ale dlaczego? Przecież nas znacie. W większości małżeństw jest wspólnota majątkowa, ale za często przerabialiśmy różne awantury. Pan Wacław podpisywał umowę, więc to on powinien odebrać zastaw. Adrian pojechał do urzędu skarbowego, gdzie pracowała Alina. Czekał, aż wróci z kontroli przeprowadzanej u podatnika. Ty nie rozumiesz, że ja nie chcę cię widzieć? Spokojnie, Alina. Ja nie chcę twoich przeprosin, kwiatków, czekoladek. A na balet byś poszła? Co? Od kiedy ty jesteś fanem baletu? No nie jestem, no ale chciałem zobaczyć, z czym to się je. No. Pomyślałem sobie, że ty mogłabyś się na tym znać, że mogłoby ci to podobać. Wiesz, mi by było raźniej, a tobie mogłoby być miło. Tak się składa, że kiedyś chciałam być tancerką. O, no to super, świetnie. Chodziłam nawet na lekcje baletu. I co, zrezygnowałaś? Nie byłam dość dobra. No ale na balecie się znasz, tak? No to jak? Skąd ty je wziąłeś? Już nie można ich dostać. Słuchaj, no ma się swoje sposoby. A powiem ci więcej, to są bilety VIP. To jak? Wiedziałem już, że mi nie odmówi. Nie ma co. Marzena miała rację. Nie, proszę psa zostawić na zewnątrz. On jest spokojny jak baranek. Bomber, siad. Siad. O!
Jest. Dzień dobry. 300 złotych? Żona oszalała. Dałem za nią 500. No tak, ale 2 lata temu i jest zużyta. Z tego co wiem, to nawet dość konkretnie. Sprawna jest. Dotarta. To nie jest samochód, żeby ją docierać. Ale pani nie rozumie. Żona zrobiła to na złość. Sprzedała ją wbrew mojej woli. Ja w to nie wnikam. Cena to jest 300 zł. Pani musi mi ją odsprzedać. I to po kosztach. Ja nic nie muszę, proszę pana. Cena to jest 300 zł. Jesteście oszustami. To jest draństwo. Przepraszam bardzo, jak pan ma pretensje, to do żony. Mam pretensje do żony, ale do państwa też mam pretensje. Proszę pana, 300 zł, przyczepa jest pana. I proszę mi tu nie robić awantur. To jest monitoring, tu się wszystko nagrywa. 300 złotych. Macie. Żegnam. Chodź, Bomber. Zobacz, twoja przyczepka. Chodź. Idziemy. No idź. No, Bomber, wsiadaj. Zaraz sobie przypomnisz, jak było jesienią fajnie. Wsiadaj. Pański rachunek. Dzięki. No, Bomber, wsiadaj, nie wygłupiaj się. No i w tym momencie mnie zatkało normalnie. Facet woził w przyczepce psa, a nie dziecko. Zaczynałam rozumieć jego żonę. Na jej miejscu zrobiłabym to samo. Bomber, nie bąbel? Nie, Bąbel wołaliśmy na niego, jak był mały, a na imię ma Bomber. Od bomby. Nie zupełnie. No po prostu jak był mały, to taka biała kuleczka, nieporadny był, no to nazwaliśmy go Bąbel. A teraz jak wyrósł, no to tak głupio, nie? Duży pies. No pańska żona też mówiła, że wyrósł już z tej przyczepki. Siadaj. Wcale nie wyrósł. Specjalnie kupiłem większą. Zaraz sobie przypomnij, jak to było. Bomber, wsiadaj. Może woli biegać. Raczej nie. Jeżdżę tak długie dystanse, że to nie byłby dobry pomysł. Ale może raczej spacer. Mówię pani jak moja żona. Spacer i spacer, nuda. My z Bomberkiem to wolimy dłuższe wojaże, prawda? No nie wygląda na to. Bomber, wsiadaj, no. No już nie pamiętasz? Wsiadaj. Bomber, nie rób wstydu. Psino, chodź. Skończyło się na tym, że facet pojechał na rowerze, a pies biegł obok. Byłam ciekawa, czy udało się go namówić do jeżdżenia w przyczepce, ale już się u nas nie pojawili. Adrian wrócił do Lombardo zadowolony, co nie uszło uwadze Marzeny. Marzenka, jesteś genialna, no. Widzę, że się udało. No pewnie, że się udało. Słuchaj, od dzisiaj mianuję cię na swojego osobistego doradcę do spraw damsko-męskich. A ja myślałam, że ty jesteś nieomylnym specjalistą. No ale no, mam jeszcze wiele do nadrobienia. Co jest? Coś nie tak? Dostałam wczoraj jakiegoś uczulenia. Ale co, jakiś kosmetyk? Nie wiem. No to czego dotykałaś? Tego co zwykle. No dobra, tylko mi powiedz teraz, kto posprząta Lombard, jak ja wychodzę na balet przecież. Dobra, ja mogę posprzątać, najwyżej założę rękawiczki. Coś nie tak? Ta dziewczynka się bawiła i potem padła. Adek, padła? To nie jest koń, żeby paść. No dobra, ale no może to samo ci zaszkodziło? Tak myślisz? Nie wiem. Zadzwoniliśmy do matki poszkodowanego dziecka, żeby dowiedzieć się, jak się czuje jej córka i co było przyczyną takiej gwałtownej reakcji. Dobrze. Dziękuję bardzo. Do widzenia. No jak? No, dziecko odratowane. No ale co się stało? Wiesz co, jakaś silna reakcja alergiczna. No co? No nie wiem, no szukają przyczyn. Ale wiem, co mogło ci zaszkodzić. Cała sprawa była bardzo dziwna. Miałam nadzieję, że w Lombardzie nie doszło znowu do jakiegoś skażenia. Myślisz, że to ta zabawka? No nie wiem, no trzeba to sprawdzić. Bawiłam się nią wczoraj. Jeżeli miałem rację, to te zabawki musiały być czymś skażone, że wywoływały takie gwałtowne reakcje. Zadzwoniłem do inspekcji handlowej, żeby zbadać sprawę. Ten podoba mi się najbardziej. Tak, świetny wybór. Będę musiał wypłacić pieniądze z konta oszczędnościowego. Mam do pani prośbę, będzie pani mogła zostawić mi go najdalej do jutra. Tak, oczywiście. To dziękuję pani pięknie. Do widzenia, miłego dnia, do zobaczenia jutro. Do jutra.
Marzena? No, mam potwierdzenie. No, te zabawki zostały wycofane z rynku. Są bardzo niebezpieczne, szczególnie dla dzieci. Miałeś nosa. No, podobno da się to wyczuć. No, duże stężenie ftalanów i toksyczne farby. No ciekawe, czy ten hurtownik o tym wiedział. No, wiedział, bo miał na karku inspekcję handlową. No, także specjalnie wcisnął nam ten lipny towar. A my chcieliśmy mu pójść na rękę. No i niestety poszliśmy, no. My nie odzyskamy kasy, a on nie wykupi zabawek. Która to już historia z kolei? No ale co my teraz zrobimy? No, trzeba będzie złożyć mu wizytę. To ohydne, że wielu producentów nie liczy się z bezpieczeństwem dzieci. Tną koszty, żeby zarobić jak najwięcej. Nie powinno tak być. Znowu daliśmy się naciąć. Zadzwoniłem do ojca i opowiedziałem mu o całej sytuacji. Musieliśmy działać szybko, żeby odzyskać stracone pieniądze. Klient mógł się zawinąć w każdej chwili. Zawiadomiony przez Adriana Kazimierz pomagał pakować synowi pudła z toksycznymi zabawkami do samochodu dostawczego. Witam. A co, panowie znowu mają jakieś promieniowanie w Lombardzie, czy coś? Nie, wie pan. Kurz! No, wie pan, trochę przeleżało, no. Roztoczaj te sprawy, prawda? Ale cyrk robimy z tymi maskami, no. A to chcesz się zatruć? Przecież nie wiadomo, jak to działa, nie? Dobra, trzeba się zwijać szybko, żeby się znowu nie rozniosło, że u nas coś jest nie w porządku. Dobra. Zamykaj. Lecimy. Siadaj. Lombard już kilka razy przechodził kryzys. Nie mogliśmy sobie pozwolić na psucie opinii i handel jakimś szkodliwym towarem. Pamiętałem nazwę firmy z faktury, którą pokazywał klient. Miałem nadzieję, że hurtownia nadal istniała i odzyskamy swoje pieniądze. Tymczasem jeden z rodziców poszkodowanych dzieci, których było więcej, postanowił wymierzyć sprawiedliwość hurtownikowi za wprowadzenie do obrotu toksycznych zabawek. Zabawki. A skąd mogłem wiedzieć? Sam jestem ofiarą! Nie wciskaj mi tu kitu! Nie, tu Spokój się. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Zaatakował mnie! To truciciel powinien zgnić w więzieniu! Ja? Chciałeś zarobić na krzywdzie dzieci! Panie, pan oszalał! Całe miasto o tym mówi, jesteś skończony! Panie, no pan nic nie rozumiesz! Ja tego tak nie zostawię! Zniszczę cię! Tak jak ty prawie zniszczyłeś moją rodzinę. No dobrze, już wystarczy, wystarczy. Pojawiliśmy się w hurtowni w odpowiednim momencie. Byłem przekonany, że tamten facet zrobiłby miazgę z właściciela hurtowni. O, dzięki, bo było ciężko. No, ale pan nie ma nam za co dziękować, wie pan? Bo my tutaj nie jesteśmy po to, żeby panu pomóc. A tak naprawdę to powinien pan dostać od nas baty. Jezu, panowie, wy też! Pana, przez pana dziecko w naszym Lombardzie prawie umarło. Przez pana zabawki. Tak, dostała nagłej zapaści, bo miała niewykryte uczulenie. Ale przecież ja nie wiedziałem, że one są trujące. Niech pan nam tutaj kitu nie wciska. Doskonale pan wiedział i dlatego pan przywiózł do nas zabawki. A inspekcja zakazała panu handlu tymi zabawkami, a pan pomimo to nam je wcisnął, żeby zarobić kasę, nie? Proszę pana, bezczelnie nas pan okłamał. I w związku z tym, proszę pana, myśmy przywieźli te pana zabawki tutaj do pana. Teraz będziemy rozmawiali, co z nimi zrobić. Bardzo często miałem do czynienia z takimi cwaniakami. Trzeba pilnować biznesu i nie można odpuszczać. Do Lombardu przyszedł zdenerwowany Wacław, który przyniósł ze sobą lampę. Dziękuję bardzo. Oto co dzisiaj przyniósł kurier. Bardzo ładna lampa. Ale jaka droga, 2000 złotych. Jowitkę znowu poniosło, oszalała. Wie pan, pańska żona mówiła, że interes się kręci. No owszem, kręci się. Wie pani, nawet mamy sukcesy. Obsługiwaliśmy nawet pokaz mody. Ale to nie powód, żeby tak szaleć. No ale jak ma się za co, to czemu nie? Proszę pani, nie, bo przecież trzeba kapitał, trzeba robić oszczędności, trzeba mieć coś na czarną godzinę. No, działa pan bardzo rozważnie. No ktoś musi, inaczej Jowitka wydałaby wszystko w jeden dzień. Kobiety są dużo bardziej rozrzutne. Rozrzutne, ona wydaje jak cesarzowa. Ja nawet nie mam na elektryka. Jak tak dalej pójdzie, to będziemy rozstawiać świece po całym domu. To byłoby romantyczne. Romantycznie, wie pani, niepodłączona lampa za 2000 zł to nie jest romantyczne, to jest wkurzająca. No dobra, ma pan rację. No, oczywiście, że mam. To co, ile mi pani za to da? 800 zł. 800? Musi być przynajmniej 1000. Nie mogę. No niech się pani nade mną lituje. No,
O, ja już na tobą lituję. Wiedziałam, że cię tu znajdę. Ale jak to? Ekspedientka naszego sklepu powiedziała mi, gdzieś po las. Nie chciałam być w skórze pana Wacława. Widać było, że pani Jowita to kobieta z charakterem. Absolutnie. Nie zostawimy jej ani nie sprzedamy. Ale nie mogłabyś poczekać. Przecież lampa może się zniszczyć podczas prac, podczas malowania. No, to chyba dobrze, żeby lampa została w lombardzie. Pani chyba żartuje. No nie, no, zastaw będzie bezpieczny, a państwo będziecie mieć gotówkę na wydatki. O, i to jest świetny pomysł. Świetny pomysł. Jeszcze oka nią nie nacieszyłam. Dlatego miała stać w biurze sklepu z bielizną. Ale Jowiciu, pani nie będzie na pewno miała nic przeciwko temu, żebyś codziennie sobie przyszła, popatrzyła na tą lampę. Tak, zapraszam. To nie to samo. Chcę mieć lampę przy sobie, a później w mieszkaniu. Ale Jowita... Bez dyskusji, zabieraj lampę i wychodzimy. A pani niech więcej od niego nic nie bierze, jasne? Co za parka. To był normalnie cyrk. Szkoda mi było tego faceta. Widać było, że nie miał nic do powiedzenia. Adrian i Kazimierz chcieli, żeby hurtownik odebrał zastawione feralne zabawki i zwrócił im pieniądze. Dobra, nie ma pan wyjścia. Musi pan odebrać od nas ten zastaw. A według umowy to mam jeszcze na to czas. Proszę pana, ta umowa jest nic nie warta. Oszukał nas pan. Nieprawda. Niby jak to udowodnicie? Zastawił pan te zabawki, wiedząc, że i tak ich pani nie wykupi, bo są niesprzedawalne. Tak, to się nazywa działanie na szkodę kontrahenta. Mam to gdzieś. Pozwijcie mnie do sądu, róbcie ze mną co chcecie. Nic nie zwrócę, bo nie mam z czego. Przepraszam bardzo, a ubezpieczenie? Panie, jakie ubezpieczenie? No jak, działa pan bez ubezpieczenia? No to niech się pan domaga. No, o zwrotu pieniędzy od producenta tych zabawek. Akurat Chińczycy coś mi zwrócą, tak? No musi się pan z nimi dogadać, bo inaczej będzie krucho. Co, chcecie mnie pobić? Proszę bardzo. Śmiało. Mnie już na niczym nie zależy. Szkoda mi było tego faceta, bo przecież specjalnie nie kupił trefnego towaru. Też był ofiarą. No ale my nie mogliśmy tracić na jego błędach. Proszę bardzo, dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry. Policja? Jest szef? Nie ma, a w czym mogę pomóc? Prowadzimy śledztwo w sprawie zabawek z toksycznymi substancjami. I podobno mieliście tutaj takie. Matka dziecka, które doznało wstrząsu, powiedziano nam o tym. Tak, mieliśmy taki zastaw, ale właśnie wrócił do hurtowni. Do której? Klonowa 15. Da mi pani umowę zastawu. Nie mam, szef ją zabrał razem z towarem. Dobra, to jedziemy tam. Gdy tylko wyszli policjanci, zadzwoniłam do Kazimierza. Musiałam ich uprzedzić, że policja właśnie do nich jedzie. Aha. Marzynka, dziękuję za wiadomość. No pa. Wszystko okej? Będę musiał zwinąć ten biznes. No niech się pan nie łamie, no przecież to jest tylko jedna partia zabawek. Z nie takich opresji się wychodziło, proszę pana. To co innego. Fama poszła w świat. Może nie wszyscy się dowiedzą. Już się dowiedzieli. Nikt nie chce kupić ode mnie zabawek, nawet tych dobrych. Straciłem zaufanie. No to trzeba je odbudować jakoś. Właśnie. Zaczynając od rozliczenia się z nami. Ale ja nie mam pieniędzy. Dlatego właśnie proponuję panu zamianę tego zastawu. Niby jaką? No te zabawki, które przywieźliśmy, no, nadają się do utylizacji i pewnie zabierze je jakaś inspekcja handlowa albo sanepid, tak? No, a pan da nam inne za te 6,5. Nie bardzo rozumiem. Dobra. Skoro pan nie może sprzedać tych innych, no to pan się powinien cieszyć, że my je weźmiemy. No i sobie gdzieś tam je sprzedamy. Pomożemy panu i sobie. No, a jak nie... Adek, uspokój się. Tatuś, bo nie widziałeś tej dziewczynki, no to ja ją ratowałem. Proszę pana, no nie ma pan wyjścia. Musi się pan z nami dogadać. W porządku. Facet był pod ścianą. To było jedyne rozsądne rozwiązanie, żeby nie stracić. Dla niego i dla nas. Adek, a te zabawki na pewno nie są toksyczne? No, oznaczenia zabawek są prawidłowe. To znaczy?
Znaczy, że zostały dopuszczone do sprzedaży w Unii Europejskiej. Ale to wiesz, to, że zostały dopuszczone, to nie znaczy, że są na pewno w porządku. No i też nie są nowe, no są już na rynku od jakiegoś czasu. Faktura dla pana. O, i to mi się podoba. A tamtą umowę zastawu anulujemy. No ciężko będzie to sprzedać, ale zobaczymy. O, są. Policja? Gdzie są te trujące zabawki? No właśnie oddaliśmy właścicielowi, o, tu. To tak po prostu? Mamy dar przekonywania. O, właśnie. Ma pan tego więcej? Nie, to całe zamówienie. Resztę już mi zabrali z inspekcji handlowej. Chcielibyśmy rozejrzeć się po hurtowni. Mamy nakaz. Zapraszam. Nie mam nic do ukrycia. Adek, dawaj, ładujemy. Tatuś, nie chcę wejść. Tam z przodu jeszcze dawaj. Dobrze, że Marzena dała nam znać o policji, bo zajęliby cały towar na potrzeby śledztwa i bylibyśmy w plecy. Zdążyliśmy dogadać się z hurtownikiem w ostatniej chwili. Nie udało się? No, powiedzmy, że się udało. To znaczy? No, forsy niestety nie odzyskaliśmy, ale mamy inny towar do sprzedania. A ten hurtownik? Policja już go magluje, ale facet pewnie upadnie. Pewnie będzie musiał oddać tamte zabawki do utylizacji. O, dobra, na mnie czas. A ty dokąd? Będę leciał. Na balety, tatuś, na balety. Adek, nie chcę tego słyszeć. Marzenka, weź wytłumacz ojcu, dobra? Lecę, na razie, cześć, pa. No, tym razem w dobrej sprawie. Marzenka, ciebie też przekabacił? A miałaś go pilnować? Robię to. Robię to, tak. Prawdziwy balet to rzeczywiście było coś nowego w wydaniu Adka. No ale miałem wątpliwości, czy Marzena zrobi z niego melomana. Do Lombardu przyszli Jowita i Wacław. Mieli ze sobą tę samą lampę, którą Wacław przyniósł już wcześniej. To na pewno ty coś spartoliłeś. Ja? To ty jesteś w gorącej wodzie kąpana. Bo to się ze wszystkim głos drzesz. A ty i te twoje dekoracje wnętrz. Ale o co chodzi? Spokojnie, proszę państwa. Proszę pani, poszła cała instalacja elektryczna. Ale to nie moja wina. Twoja wina. Mówiłem wymienić to, ale nie, ty musiałaś mi przegadać. Teraz trzeba będzie kuć wszystko od nowa, zapisowane ściany, wszystko od zera. Proszę pana, jak to mówią, kto robi szybko, ten robi 2 razy. Teraz to ty sobie sama rób. Proszę państwa, stało się, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Ale wie pan, ile nas to będzie teraz kosztowało? No nie wiem, ale zaraz się od pana dowiem. Musimy to sprzedać. Zostawić. Zwariowałaś, przecież tak tego nie podłączymy. No ale potem tak. Potem. A skąd weźmiemy na to pieniądze? Z faktur po pokazach mody. A zanim te faktury wpłyną, W końcu przyjdą, a pan nam tu da pożyczkę na dłuższy okres i wszystko się uda. Myślę, że się dogadamy. ale na drugi raz to ty mnie słuchaj. Klientami Lombardu bywają ludzie, którzy stracili część dobytku w wyniku wypadków losowych albo z własnej winy. Wszystko, co materialne, można odbudować. Gorzej było słuchać o prawdziwych ludzkich tragediach. Adrian osiągnął swój cel i zabrał Alinę do teatru na długo wyczekiwaną randkę. Nie no, naprawdę świetnie wyglądasz. Dziękuję. Ty też się postarałeś. No wiesz, marzenia się spełniają. Co jednak masz tupet? Alina wyglądała zjawiskowo. Pomyślałem sobie, że jak balet mi się nie spodoba, to będę mógł popatrzeć sobie na nią. Dzień pracy w Lombardzie dobiegał końca. Marzena i Kazimierz mieli nadzieję, że znajdą klientów na zabawki. No wreszcie się może odkujemy, ale myślę, że nie będzie tak źle. Mamy 40% marży. No to się szykuje, dobry interes. A właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry. O, to pani, witamy. To jest właśnie ta pani, której córeczka doznała tego wstrząsu. O, bardzo mi przykro. A jak się czuje córeczka? Lepiej. Wprawdzie jest jeszcze w szpitalu, ale na szczęście najgorsze już za nami.
Ja przyszłam, żeby wam podziękować za uratowanie Laury. No, Atka właśnie nie ma, ale to jest jego ojciec. W takim razie proszę jemu również przekazać, że bardzo, bardzo mu dziękuję. Lekarze powiedzieli, że gdyby nie wasza szybka reanimacja, nie wiadomo, jakby to się skończyło. A tak, dzięki wam Laura powoli wraca do siebie. Adrian potrafi zachować zimną krew. To prawda. Może minął się z powołaniem. Proszę bardzo, to dla pani. Ta jest dobra. I nie jest toksyczna, naprawdę. Dlaczego mi państwo to dajecie? Proszę pani, żebyśmy ani pani, ani dziecku nie kojarzyli się źle. No dobrze. Dziękuję. Marzenka miała dobry pomysł z tamtą zabawką. Niewiele nas to kosztowało, a zawsze to miły gest wobec klienta. Po spektaklu Alina i Adrian wyszli z teatru. Alina była bardzo podekscytowana widowiskiem. To było fantastyczne. No, cieszę się, że ci się podobało. A tobie? Może być. Żartujesz. No wszystko fajnie, ale ci goście w tych leginsach, no. Ale dziewczyny były spoko. A faceci też byli okej. Widziałeś, jacy zbudowani? Zwinni? No tak, no ale te ruchy jakieś takie, no to jest... Nie każdy musi wyglądać jak bokser. No dobra, niby tak. Słuchaj, a co byś powiedziała na to, żeby pokazać mi dzisiaj w domu parę tych myczków baletowych, co? A to do jednego się wybieramy? Co się dzieje? To są te karki, które cię napadły ostatnio. A to nie jest ta dziewczyna, co cię o gwałt oskarżała? Nie wytrzymałem. Agresor mi się włączył. Adek! Zostaw go! No przestań! Dzwoń na policję! Opamiętaj się, przestań! Przestań! No zostaw go! Dzwonię na policję! Wiesz, że was dojadę? W następnym odcinku Hoferowi udaje się sprzedać obraz swojego autorstwa. Nastąpiło przełamanie. W końcu moja sztuka została doceniona. Sprzedałem obraz. Angelika dostaje podejrzany telefon z administracji. O Jezu. Mariusz? Mariusz? Ja muszę lecieć. Mieszkanie mi zalewa. Dzwonili z administracji. Lolek kolejny raz wycenia intrygujący obraz w Lombardzie. No i co z tym obrazem? To jakiś unikat? Gorzej. Ten obraz jest na liście polskich strat wojennych. Marysia jest zagrożona wydaleniem ze szkoły. Pani córka kopnęła Maxa w twarz. Sprawa na pewno trafi do kuratorium oświaty. Sugerowałabym znalezienie dla niej psychologa. Mariusz podejmuje śledztwo, nie czekając na policję. Ja pójdę za nimi. W razie czego jestem pod telefonem. Nie, zaraz. A Lombard? A klient? Po starej znajomości stanie za ladą. Wyciągnie sobie papiery, wyciągnie sobie kasę. Wszystko tak. Mariusz, ja... Pan już do pana podejdzie, zapraszam. Cześć, pa. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.